Futurolodzy straszą, że niebawem sztuczna inteligencja pozbawi nas wszystkich pracy, że praca dla człowieka to będzie luksus. Jak na razie w branży księgarskiej wcale nie wygląda to aż tak źle, wręcz przeciwnie. Od kilku lat spółka literacka dostarcza technologię opartą na sztucznej inteligencji właśnie dla branży księgarskiej. Rozmawiamy i współpracujemy zarówno z księgarzami, jak i z wydawnictwami i z pisarzami. I wszystko wskazuje na to, że te wszystkie podmioty i osoby wiążą duże nadzieje właśnie ze sztuczną inteligencją, że wręcz ona może spełnić ich marzenia. Dzisiaj chcemy Państwu zaprezentować wypowiedzi wybranych przedstawicieli poszczególnych graczy na rynku wydawniczym i chcemy też opowiedzieć, jak narzędzia technologiczne bazujące na sztucznej inteligencji mogą ułatwić życie zarówno czytelnikom, jak i pisarzom, jak również właśnie wydawcom, księgarzom i bibliotekarzom. Ja jestem Bartłomiej Filipek, reprezentuję spółkę Literacka. Jest ze mną również Małgorzata Sienkiewicz, która jest szefową właśnie tej spółki. I zapraszamy Państwa na spotkanie ze sztuczną inteligencją na rynku księgarskim. Zacznijmy może od perspektywy czytelnika, czyli takiej osoby, w jaką każdemu z nas łatwo jest się wczuć. Problemy, jakie mam? Problemy wynikają właśnie z tego, że sporo czytam. I nie jest tak, że zawsze wiem, co chciałbym akurat przeczytać. Kiedy wiem, co ściągnąć, kupić, to wtedy jest łatwo. Kupuję głównie e-booki i oni oczywiście też mają cały system zachęcania do tego, żeby jakąś książkę kupić, ale jest to system, który, powiem szczerze, w moim przypadku nie zdaje egzaminu, ponieważ bazuje na rekomendacjach wynikających z statystyki czytanych przez innych książek. W związku z tym zarówno w tych księgarniach internetowych, o których mówiłem, jak i tych księgarniach, brakuje mi ewidentnie czegoś, co byłoby systemem rekomendującym książki, które ja chciałbym potencjalnie czytać. Czyli jeżeli mamy szansę na to, że sztuczna inteligencja, że ten algorytm będzie analizował w miarę poprawnie to, co ja czytam, czyli wyciągał z tych książek, które przeczytałem i które ewentualnie skończyłem, to też jest istotny element. Te jakby parametry, które mnie osobiście odpowiadają i wybierał z tych książek, które się pojawiają, te właśnie, które temu profilowi odpowiadają i rekomendował mnie, no to tego rodzaju wydawnictwo, księgarnie na pewno bardzo polubią. I myślę, że nie jestem w tym odosobniony, że takich jak ja czytaczy jest bardzo dużo. Marek Kukuryka do tego stopnia jest przekonany o tym, że takich czytaczy jak on jest więcej, takich, którzy marzą o systemie rekomendacyjnym bazującym właśnie na analizie treści, że zdecydował się zainwestować własne pieniądze w spółkę Literacka. Został jednym z pierwszych aniołów biznesu, którzy umożliwili nam rozpoczęcie działalności. Oprócz pana Marka dołączył również Wojciech Trzymała, potem fundusz Simpact, potem uzyskaliśmy dotacje właśnie z funduszy europejskich. Dzięki temu udało nam się rozwijać naszą technologię bazującą na sztucznej inteligencji, taką, która by właśnie podpowiadała czytelnikom, jakie książki wybierać z tego natłoku, z tego szerokiego strumienia nowości, jakie książki wybierać, żeby nie tracić czasu na czytanie czegoś, co i tak potem odłożysz na półkę, bo się nie sprawdzi. Niedawno dołączył do grona inwestorów również Michał Kiciński. My jesteśmy na etapie poszukiwania czy rozmawiania z inwestorami na temat drugiej rundy finansowania, która nam umożliwi wejście na rynek międzynarodowy. Także jeśli ktoś z Państwa akurat jest zainteresowany, to zapraszamy. Ale wracajmy do czytania i do tworzenia książek. Istotą zarządzania katalogiem produktów w każdym sklepie, nie tylko naszym, jest odpowiednie jego opisanie i kategoryzacja. Więc obecnie bazujemy przede wszystkim na deklaratywnych informacjach dostarczanych przez wydawcę. Jesteśmy w stanie zweryfikować treści danej publikacji, chyba że ją po prostu przeczytamy. Na to nie mamy po prostu czasu. No i tutaj z pomocą przychodzi przede wszystkim sztuczna inteligencja, w której upatrujemy przyszłość rozwoju naszego katalogu,
która pozwala w krótkim czasie przeczytać wszystkie publikacje, nazwijmy to przeczytać przez maszynę wirtualną i przetworzyć te dane, zwrócić informacje o publikacji, których wcześniej nie znaliśmy, typu jej nacechowanie, czyli de facto o czym ta książka jest, kto jest jej głównym bohaterem, gdzie dzieje się miejsce akcji i tak dalej. Dzięki temu, że sztuczna inteligencja wie więcej, możemy zaoferować klientowi narzędzie do bardziej szczegółowego zdefiniowania, czego chce, lub zaproponować wprost daną publikację, która będzie najprawdopodobniej najbardziej zbliżona do tego, co klient chciałby przeczytać. To wypowiedź przedstawiciela grupy Nexto, jednego z naszych klientów, partnerów biznesowych. Wdrożyliśmy już nasze rozwiązanie m.in. w księgarni Publio, to też jest księgarnia online, i to przyniosło bardzo konkretne rezultaty, dlatego że konwersja, którą Publio uzyskiwało, zwiększyła się o 100%. To oznacza dokładnie tyle, że spośród wszystkich ludzi, którzy wchodzą do księgarni internetowej, z zakupami wychodzi tylko część, to jest zwykle kilka procent. A te kilka procent zwiększyło się dwukrotnie. To właśnie spowodowało, że dwa razy chętniej klienci Publio kupowali książki po skorzystaniu z naszego systemu rekomendacyjnego. Wydawali też więcej pieniędzy przy pojedynczej wizycie, czyli o 45% zwiększyła się wartość koszyka zakupowego i spędzali więcej czasu na stronie internetowej, co też jest ważne z punktu widzenia księgarzy. Jak to jest możliwe, że my jesteśmy w stanie, czy nasz system bazujący na sztucznej inteligencji, automatyczny system, jest w stanie tak trafnie podpowiadać czytelnikom, tak żeby oni dwa razy chętnie kupowali i to kupowali tych książek więcej niż zwykle kupują. Wyobraźcie sobie, że jest taka osoba, która przeczytała wszystkie książki na świecie. Wszystkie. I dokładnie pamięta, co tam w nich było, świetnie rozumie każdą z tych książek. Jeśli tylko opiszecie tej osobie, jakiego doświadczenia szukacie, wszystko jedno, czy to jest doświadczenie w rodzaju na przykład wzruszenia, czy raczej ciekawej wiedzy, którą chcecie pozyskać, jeśli opiszecie te wrażenia, których szukacie tej osobie, to ona będzie w stanie skojarzyć, tą książkę powinieneś przeczytać, albo jeśli się okaże, że podobała wam się jakaś konkretna książka, ze względu na przykład na to, jak była tam prowadzona narracja. Nawet nie ze względu na bohaterów, nie ze względu na miejsce akcji, tylko właśnie na ten pewien styl prowadzenia narracji. Powiecie takiemu człowiekowi, który przeczytał wszystkie książki, słuchaj, ja szukam takiego rodzaju narracji, będziesz w stanie sobie przypomnieć, nie? I powiedzieć, to szukaj w tej książce. No to my jesteśmy jak taka osoba. Ten nasz system oparty na sztucznej inteligencji właśnie czyta wszystkie książki. Obecnie ustalanie polityki cenowej dla oferty pokazywanej przez wydawcę czy autora w księgarniach internetowych odbywa się w oparciu o wiedzę ekspercką, natomiast nie uwzględnia okoliczności, które są cały czas zmienne. Podlegamy ciągle to nowym okolicznościom i w takim momencie te doświadczenia historyczne oczywiście są ważne, ale nie zastąpią, czy inaczej, nie jesteśmy w stanie wyczerpać wszystkich okoliczności, które mogą nas w przyszłości spotkać. Stąd też popularność zdobywa we wszystkich gałęziach handlu automatyzacja, do której niezbędne są obliczenia, modele statystyczne, modele sieci uczących się, modele algorytmów uczących, których będzie można zastosować do tej nieprzewidywalności, która nas otacza i zwiększyć efektywność nie poprzez właśnie najlepszy talent osoby zarządzającej ofertą, ale poprzez nieprzebraną ilości wariantów i wybór tego optymalnego. Taka jest w zasadzie idea sztucznej inteligencji. Dzięki temu pod te dziesiątki tysięcy właśnie par gałek ocznych, które przewijają się przez internet, oferta dobierana jest dynamicznie, adekwatnie i prezentowane są takie tytuły, których dany czytelnik nawet by nie był w stanie sam sobie dopasować. Taki jest też pomysł na projekt, który realizujemy właśnie z literacką. Współpracujemy też z bibliotekami, dlatego że nie wszyscy kupują książki, które chcą czytać, niektórzy je po prostu wypożyczają i wdrożyliśmy nasz system rekomendacyjny między innymi w takiej aplikacji MAK Instytutu Książki, z której w tej chwili korzysta w Polsce ponad 2000 różnych bibliotek. No i dzięki temu systemowi czytelnicy mogą w tych bibliotekach łatwiej znajdować książki, które faktycznie ich zaciekawią albo wzruszą, albo dostarczą im takich właśnie wrażeń, jakich akurat poszukują. Kolejny projekt adresowany do bibliotek rozpoczynamy właśnie z Biblioteką Raczyńskich, o którym za chwilę opowie jej szefowa.
Bardzo się cieszymy, że udało nam się we współpracy z kilkoma partnerami stworzyć projekt wysoko oceniony w konkursie i uzyskać fundusze tak zwane norweskie na jego realizację. Oprócz Biblioteki Raczyńskich w tym projekcie współpracują Norla ze strony norweskiej, Instytut Książki, Miasto Poznań i Literacka. Literacka, która z naszego punktu widzenia jest ważnym partnerem, bez którego nie udałoby nam się tego projektu wymyślić, ponieważ on zasadza się na wykorzystaniu sztucznej inteligencji do systemów rekomendacyjnych dla bibliotekarzy i dla czytelników. Jest tutaj kilka zagadnień. Pierwsza kwestia związana z rozpoznaniem rynku wydawniczego, która daje nam możliwość zakupu książek, nawet zanim one ukazują się w księgarniach. Punkt drugi, w jaki sposób dbać o to, żeby kolekcje, które się znajdują w poszczególnych filiach bibliotecznych, zachowywały pewną spójność i pewną całość. Druga rzecz, jeżeli chodzi o rekomendacje, mianowicie rekomendacje dla czytelnika. System może mu zaproponować z jednej strony z książek nowych, które wchodzą na półkę: o, drogi czytelniku, czytałeś panią A i pana B, to może spodobać ci się również książka napisana przez autora C, ale z drugiej strony jest to nowość, możesz ją znaleźć w tej takiej chwili, ale z drugiej strony też sięgnięcie do tych zasobów, które w bibliotece są, książek wydanych przed laty, niekoniecznie z różnych powodów wznawianych, a też mogących naszego czytelnika zainteresować. Co na to wszystko mówią pisarze? Od strony wydawcy jest to problem związany z mnogością. Od wielu, wielu lat to się nasila. Mówi się o tym, że paradoks polega na tym, że więcej ludzi pisze niż czyta. Znaczy, że mamy tutaj nadprodukcję literacką, czy inaczej, lepiej to użyć innego słowa, nadprodukcję książkową. No? Co powoduje, że życie książki się bardzo szybko kurczy. Książek wydawanych co roku jest mnóstwo. W Polsce to jest 38 000, a w Stanach Zjednoczonych to jest 400 000 rocznie. Tak? Natomiast rękopisów, czyli tych właśnie jeszcze niewydanych dzieł, co roku pojawia się na rynku 10 razy więcej. Szacuje się, że gdyby chcieć przeczytać te wszystkie rękopisy i mądrze zdecydować, czy ja chcę to wydać, czy ja nie chcę tego wydać, czy to się nadaje, czy się nie nadaje, czy to jest dla moich czytelników, czy może dla jakiegoś zupełnie innego wydawnictwa, to wszyscy ludzie, którzy są zatrudnieni w branży wydawniczej, łącznie tam z portierami, wiecie, kierowcami i tak dalej, drukarzami, musieliby czytać te książki, te rękopisy, właśnie jeszcze niewydane, i musieli, każda z tych osób musiałaby przeczytać 150 takich rękopisów rocznie. Sztuczna inteligencja faktycznie może pomóc go jakoś uporządkować, wybrać z niego to, co wartościowe, też nie przegapić w tym natłoku treści tego, co może być bestsellerem kolejnym i co może wygenerować olbrzymie przychody i zyski dla wydawnictwa. Rozmawiamy o tym na różnych spotkaniach wydawców. Są różne opinie oczywiście na ten temat. Niektórzy się bardzo boją. Boją się, że sztuczna inteligencja przejmie rynek wydawniczy. Nie wierzę w to, że mogłoby się tak stać. Natomiast ja widzę bardzo wiele miejsc, w których mogłaby pomóc. A najważniejszym chyba takim miejscem, takim problemem wydawców jest sam początek wydawania książki, to znaczy dobór tytułu. Dostałam, można powiedzieć, zaszczęśliwie tych propozycji wydawniczych, to znaczy codziennie przynajmniej kilka maili z propozycją książki. Były to całe manuskrypty, bądź tylko charakterystyka publikacji, którą nam proponowano. I co tu dużo mówić, początkowo starałam się rozmawiać z tymi ludźmi, odpowiadać im na te maile. Może za dużo powiedziane, że czytać te książki, które do nas przychodzą, bo to mi zajęło bardzo dużo czasu, ale przynajmniej je przeglądać, ale później w toku spraw nawet nie otwierałam tych maili, przyznam, z przykrością. Z przykrością dlatego, że zdarzyło mi się, wiem, i myślę, że każdemu wydawcy to się zdarzyło, na swoje usprawiedliwienie mówię, że pominęłam tytuł, który później odniósł wielki sukces medialny. I myślę, że tutaj mógłby być takie miejsce dla sztucznej inteligencji, gdyby ona pomogła nam wyselekcjonować te tytuły. To znaczy
sprawdziła, czy dany tytuł pasuje do profilu wydawniczego. My po prostu, otwierając kolejnego maila z propozycją nie dla siebie, no jesteśmy sfrustrowani i po prostu następnego nie otwieramy i omijamy tytuł, który być może stałby się naszą perełką, naszym bestsellerem, naszą, nie wiem, flagową publikacją. My też tak myślimy w literackiej, że rzeczywiście sztuczna inteligencja może pomóc wydawcom i autorom również. I dlatego budujemy system, który nazywamy Book Scout AI, czyli takie narzędzie do wynajdywania w tym zalewie nowych treści, właśnie tych rękopisów, które najlepiej rokują jako przyszłe bestsellery. Nasze narzędzie potrafi rozpoznawać zarówno potencjał samej książki poprzez właśnie analizowanie jej treści, jak i potencjał rynkowy jej autora. Pomagamy wydawcom czy redaktorom, którzy w wydawnictwach zajmują się akurat właśnie wynajdywaniem tych najbardziej wartościowych rękopisów. Pomagamy szybko zakwalifikować, szybko zdefiniować kryteria, według których chcą wyszukiwać i zaczerpnąć z tego ogromu nowych treści dokładnie te, które najbardziej pasują do aktualnych celów wydawnictwa, do profilu wydawniczego albo do celów biznesowych. Dokładnie tak jak osoba zarządzająca wydawnictwem sobie tego życzy. A w ten sposób wydawcy oszczędzają, czy wydawnictwa oszczędzają mnóstwo czasu. Tak szacujemy na razie, bo to jest projekt, który jest cały czas w toku, że swobodnie nieduże wydawnictwo może zaoszczędzić nawet 2000 euro miesięcznie, korzystając właśnie ze sztucznej inteligencji do tej preselekcji nadchodzących treści, napływających rękopisów. To, ile może zarobić dzięki temu, że nie przegapi tych perełek, które gdzieś tam w tym natłoku nowych treści się znajdują, to jest bardzo trudne do oszacowania, ale taki jeden bestseller no, jest wart czasem nawet dziesiątki milionów euro. To też bardzo ułatwia życie autorom, czyli wykorzystanie robotów właśnie do wybierania rękopisów wartych wydania. Wbrew pozorom bardzo ułatwia życie autorom, dlatego że oni już nie muszą poświęcać czasu na to, żeby przebijać się do konkretnych wydawców. Wystarczy, że udostępnią swoje treści właśnie takiej maszynie, która je czyta i analizuje i już ta maszyna dostarczy informację o istnieniu takiej treści właściwej osobie we właściwym momencie, więc autor, pisarz może się skupić na swojej pracy i nie musi poświęcać czasu na przebijanie się do wydawnictw. To każdy z Was może z tej wiedzy i też z tych narzędzi skorzystać. No więc przede wszystkim jako czytelnicy, wszyscy możemy i każdy z nas z osobna, może po prostu łatwiej wyszukiwać swoje nowe, ulubione lektury. Ale w kolejnych, taki system rekomendacyjny pojawia się w coraz to kolejnych księgarniach, więc możecie zwracać uwagę na to, czy system rekomendacyjny w Waszej księgarni bazuje na analizie treści, bo dokładnie to odróżnia nasz system rekomendacyjny od tych tradycyjnych, które bazują na wiedzy o tym, kto co kupił albo jakie książki zostały sprzedane. To jest zupełnie inne podejście. Nie jest aż tak, te rekomendacje nie są aż tak trafne. Natomiast jeśli Wasza księgarnia oferuje system rekomendacyjny bazujący na analizie treści, no to możecie korzystać ze sztucznej inteligencji właśnie do tego, żeby wybierać swoje przyszłe ulubione lektury. Tak się dzieje w Kubie, ale też w kolejnych stopniowo w kolejnych księgarniach, z którymi współpracujemy i gdzie wdrażamy nasze rozwiązania.